Siema, moi mili, siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Słuchajcie, taki bonusowy film, wspominałem o nim na live, w ogóle smacznej kawusi, aktualnie zieloniutka, ale o kawie na końcu. Bonusowy film, bo ja zawsze powtarzam i wam i moim klientom, że ja nie wchodzę, nie zajmuję się sprzedażą ekspresów, więc też nie jestem na bieżąco z tym, co jest na rynku. Jest ostatni moment na prezenty gwiazdkowe i postanowiłem nagrać taki, mam nadzieję, zwięzły film. Przejrzyjmy sobie ze wszystkich znanych sieciówek. To nie jest sponsorowany materiał przez nikogo, po prostu będziemy otwierać wszystkie trzy najbardziej znane, czyli MediaMarkt, Media Expert i EuroAGD, plus jeszcze Conesso. Wiecie, ja się nie zajmuję sprzedażą ekspresu, więc dla mnie to nie jest problem przeglądać to na tych stronach, to nie jest dla mnie konkurencja. Żadna. Zobaczmy, co jest z promocji, co można wyłapać przed samymi świętami i od razu mówię, nie będę tutaj wchodził w tematy awaryjności. Będziemy po prostu patrzeć, jakby wcielam się w rolę, słuchajcie, zwykłego, normalnego klienta, nie pochodzącego z branży. Spójrzmy, jak to wszystko wygląda, więc mam nadzieję, że to wszystko dobrze poustawiałem, bo rzadko robię takie przechwytywania i tak dalej. Rudolf pozdrawia, bombowy. Rudolf na bombach, tak go wczoraj na live określiłem. Wczoraj na live naprawialiśmy Melitę. Działa. Rozwiązałem problem, to od razu wam nadmienię, bo dopiszę to też w komentarzu. Prawdopodobnie, bo już nie wyłącza się ten ekspres w losowych momentach. Tam mikroswitch miał zaśniedziałe styki, ten od górnego poziomu zaparzacza i to mogło powodować jakieś iskrzenie, jakieś zwarcia i ekspres się wyłączał, bo wykrywał być może jakieś zwarcie. Testowałem go dzisiaj, wszystko działa, ale koniec. Obejrzyjcie sobie zapis live'a z wczoraj z poniedziałku. Link macie w opisie. Słuchajcie, odpalamy przechwytywanie okna, zaczniemy. Tak mi się akurat wpisało. Kolejność tutaj przypadkowa, słuchajcie. Media Expert. Mówimy tylko o ekspresach, automatach ciśnieniowych. Nie wchodzimy w przelewówki, nie wchodzimy w kapsułki, nie wchodzimy w kolbowe. Nie zajmuję się tym, nie znam się. Sam chcę zobaczyć, jak to, słuchajcie, cenowo wygląda. No i pójdźmy. Ja będę zerkał tu na monitor, bo tu mam to okno otwarte. Pójdźmy tak, w automatyczne, no bo o takie nam chodzi. Zaznaczamy. Promocje. Drugi minus 30%. Kup wybrany ekspres, otrzymaj kawę za złotówkę. Cena z kodem. No, nie wiem, co te promocje oznaczają, słuchajcie. Bo nie wiem. I ułóżmy je nie według popularności, tylko cena rosnąco. Słuchajcie. Philips 800 EP 082000. Cena jest z kosmosu, słuchajcie, jak widzicie. To jest... No tu nam się będą te reklamy otwierać, ale jakby nie patrzmy na to. To jest jeden z bo jeszcze jest taki model, który w ogóle nie ma tej dyszy tutaj, którą teraz powiększam. Najprostszy model Philipsa z manualnym spieniaczem, co dla niektórych jest, słuchajcie, plusem, bo możecie się pobawić w tak zwane latte art, czyli rysować sobie serduszka, co tam sobie życzycie. Bardzo prosty model, no ale słuchajcie, 995 zł. Z jakimś tam kodem oczywiście, ale on tu jest podany, więc no jakby nie ma problemu. Biorąc na raty 0%, jeszcze 2 raty spłaci za was. No nie wiem, jak to działa. Będą spłacone za was, czyli jeszcze odejmujemy, powiedzmy, te niecałe 70 zł za 9 stówek ekspres. Wiadomo, o Philipsie na moim kanale możecie obejrzeć sporo, ale ekspres z młynkiem, z zaparzaczem Saeco Philips za 995, a tak de facto jak weźmiecie go na raty, to za prawie troszeczkę ponad 900 zł. Mistrzostwo świata jest ta cena. Tak jak mówię, nie mówimy o awaryjności ekspresów w tym momencie. Lecimy dalej. Cecotek Power Maticino. Nie wypowiem się, nie znam człowieka. MPM. Nie znam. No wiecie, tutaj jak bierzemy od najtańszej ceny, to będą wyskakiwać jakieś... Nie chcę się tutaj wypowiadać źle, ale nie znam tych ekspresów, to taką chiszczyzną trochę pachnie. Być może gadam głupoty. Krups Evidence 2200 zł, no ja Krupsa nie naprawiam. Tu już wchodzimy Latego 4300, czyli ekspres, pokażę wam go. Ekspres już z tym systemem Latego, czyli z tym podwieszanym zbiorniczkiem na mleko. Już z wyświetlaczem, czyli półka wyżej. No ale to już cena, z jakiej on jest tu teoretycznie przeceniony, gdzieś to powinno być napisane, z 2900, ale to w outlecie. Cena nowego produktu 2900, tu jeszcze macie jakieś M-Days 2350. No są te promocje. Jak widać, idziemy dalej, bo pójdźmy też w jakąś wyższą półkę. Krupsy omijam z wiadomych względów, nie naprawiam ich od 4 lat, nie znam. No ale jeżeli jesteście fanem Krupsa, to tu gdzieś był ten, no bo oczywiście nie pomijajmy go w taki sposób. 2200 w ratach tylko 2050, czyli tu też jest jakaś ta promocja
że jak bierzecie na raty, to 2 raty są gratis. No nie powiem wam za wiele o tym Krupsie Evidence, ładnie wygląda. Krupsy generalnie ładnie wyglądają, to tyle mogę powiedzieć, bo nie znam. Idziemy dalej, tu kolejny Krups Evidence One. Kolejny Philips, widzę, że Philipsy mocno na promocjach, ale to jak co roku, słuchajcie. Rok temu też tak było i 2 lata temu też tak było. Kolejny Latego, nie będę się na tych Latego skupiał, widzicie sobie ceny. Chciałbym dotrzeć do jakichś innych ekspresów, ale chyba zakończyliśmy dział promocji. Nie, to reklama. Smeg. Nie znam tej firmy, ale mam kolegę, który tego Smega kupił i jest bardzo zadowolony. Ten ekspres jest ładny. Ja go nie znam, totalnie. Nigdy nie widziałem nawet tego ekspresu, ale spójrzcie, jak on jest dosyć wąski, jak widać. On jest chyba na tym malutkim zaparzaczu, słuchajcie. Nie wiem, czy tu będzie zdjęcie. Mamy tu jeszcze zdjęcie panelu. Panel jest od góry, jak w biurze mojej, prawie że. Nie ma wyświetlacza. Stylowo, powiem wam. Fajnie ten ekspres wygląda. Naprawdę fajnie wygląda. Jak to działa, jaką to ma trwałość, nie powiem wam. Ale jeśli chodzi o wygląd, no możecie tu za plus 200 srebrno-czarny. Albo za plus 100, jak macie czerwony wystrój kuchni. Ja mam. I już się śmieję, bo wiem, jak moja Gosia. Co moja Gosia sądzi o tym kolorze i wielu moich znajomych. No jest do przemalowania, nieważne, bo odpływam na kuchnię. Słuchajcie, no. To jest taki, wiecie, Smeg jest dobrą firmą z tego, co ja się orientuję. Nie znam jej jakoś specjalnie, ale tak mi jakoś szumi w głowie, że to jest dobra firma. No ale wygląda to naprawdę jak $1 milion ten ekspres. Nie powiem wam nawet, jakiej narodowości jest to firma. Mnie to się tak ze Szwecją kojarzy, ale chyba mi się źle kojarzy. No i co, lecimy dalej. Smega mamy za sobą. Tu kolejny Krups. Intuition Preference. No jest. DeLonghi Dynamica Plus. 2900. No zobaczmy. Ja nie będę tu robił porównania. Możecie sobie porównać, bo zaraz przejdziemy do kolejnego sklepu. Możecie sobie to porównanie zrobić, przeklikując film. Jeszcze tylko zerknę. Dobra, sprawdzenie, czy wszystko się nagrywa, słuchajcie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy nagrywa się dźwięk, bo to ważne, nagrywa się, super. No, kuchnia, nagrywam to po prostu ciągiem, słuchajcie, tak jak leci. No i tyle. I tyle. Zawiesiłem się, dobra, wracamy. Dalej Media Expert. DeLonghi Dynamica Plus. Najwyższy model DeLonghi Dynamiki, tutaj z dotykowym ekranem. A tak to wygląda jak każda inna DeLonghi Dynamika. Film nawet był ostatnio o dynamikach. Nagrywałem taki, co należy robić po gwarancji. Tu jeszcze są jakieś inne wersje kolorystyczne, widzicie. Plus 500 to nawet, nie wiem, to jest ECAM 380-85 SB. Czym on się różni? Widzę jakieś... A, tu już w ogóle inny panel jest, widzicie? Musiałbym się... No widać. Tu jest taki panel. Kliknę, żebyśmy sobie to obejrzeli tutaj na powiększeniu. Tu ten panel jest... Tak wygląda. No ale to jest plus 500 zł w stosunku do poprzednika. To są bajery, słuchajcie. Ale wiadomo, ja to zawsze powtarzam. Jeśli ekspres jest meblem w jakiś sposób, i to nie mówię w pejoratywny, jakiś negatywny sposób, meblem w sensie, że jest elementem wystroju kuchni. No jeśli kuchnię macie naprawdę świetnie zorganizowaną, świetnie jakoś stylowo. Co mi z tym stylowo? Świetnie jakoś stylowo zrobioną, nowocześnie, no bo te ekspresy pasują do nowoczesnych kuchni moim zdaniem, takie z elektroniką. No to tutaj tu jakby, no to jest to kolejny mebel, który będzie stał w kuchni i będzie go widać, tak? On musi stać na wierzchu, no bo trzeba na nim kawę robić, tak? Tak a propos kawy, smacznej kawki. No i co, słuchajcie? Dynamika, jaka tu jest cena? 2900, a jaka była cena standardowa? 100 zł tylko przeceny widać tutaj. Ale jeśli weźmiecie te raty, no to wam jeszcze odpada... 2 raty spłacimy za ciebie jako zwrot do banku, czyli odpadnie wam 200, czyli to, tak jak dobrze liczę, no to będzie 2700, tak? Bez złotówki. Dobra, co tam mamy dalej, słuchajcie? Muszę tu zza mikrofonu wyglądać. DeLonghi Magnifica Plus ECAM tytanowy. Ciekawe. Ciekawe. Magnifica, nie dynamika. Tytanowy, czy to chodzi... Czy ta obudowa jest naprawdę z tytanu? Czy to prędzej podejrzewam chodzi o kolor? Ale mogę się mylić, bo cena jest z kosmosu, słuchajcie. Nie znam tego ekspresu w ogóle. Wygląda... A, wyświetlacz, duży wyświetlacz. Wygląda ciekawie. I teraz możemy wziąć taki sam za minus 1000, widzicie? I on jest plastikowy. No widać, że to jest plastik. Piano Black, ten co się rysuje. Nie patrzcie na niego, bo się porysuje. Ale to ciekawostka. Tu jest jeszcze jakaś wersja. Tu jest wersja bez ekranu, słuchajcie, z samymi przyciskami, tak mi się wydaje. Ale ten tytanowy wzbudził moje zainteresowanie. Oczywiście to jest bajer. No ale, widzicie, zainteresowałem się nim sam.
Cena jest 3000, ale taki sam ekspres można jeszcze wyrwać. Warianty. W takim jasnym kolorze. Ciekawy jestem, czy to rzeczywiście jest z tytanu. Aż się wybiorę do jakiegoś Media Expertu przy okazji, słuchajcie. Sprawdzę to. No i teraz słuchajcie, Siemens EQ6 3100. Odwróćmy teraz sytuację, no bo tak to będziemy tutaj jeden sklep przeglądać. Ja jakby na tym sklepie spojrzę na modele, potem przez te pozostałe sklepy przejdziemy trochę szybciej. Odwróćmy sytuację, jeśli chodzi o cenę malejącą. Zobaczmy górną półę, nie? Miele. Miele firmy nie znam za dobrze. Wiem od znajomych, od serwisantów, kolegów, że to jest dobra firma. I cenowo jest drogo Miele. No spójrzmy. Co on nam tu proponuje, słuchajcie? Nie kliknąłem chyba. Poprawiam się. No taki kwadraciaczek. Coś mi się tu źle to zdjęcie otwiera jakoś tak. Dziwnie się to zdjęcie tu powiększa. Taki minimalistyczny wygląd, słuchajcie. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. No 8700. Dwie pierwsze raty zwrócimy, czyli odejmujemy 290 razy 2, 560 zł, czyli odpada nam prawie cała ta końcówka, tam 800 z kawałkiem. Wi-Fi Connect, Auto Descale, automatyczne odkamienianie, to są wszystko bariery marketingowe, które nas nie interesują. Ciśnienie 15 bar, przypominam, czy 15, czy 18, czy 19, to nie ma większego znaczenia. Kawa w ekspresie gastronomicznym parzy się przy 9 barach i to jest prawidłowe parzenie kawy. Jeśli chodzi o automat, on jest automatem, ma wiele wybaczyć, stąd te ciśnienia są wyższe. Nie o tym jest dzisiaj film. Ciekawy, ciekawy. No drogo. Jest drogo, słuchajcie. No ale pieniądze są po to, żeby je wydawać. Miele, no tutaj przy miele nie chcę się za bardzo zagłębiać. Siemens EQ700. To jest prawdopodobnie Siemens z tym takim dziwacznym zaparzaczem. To musicie mieć na uwadze. Nie takim standardowym, jak jest w EQ6. Mogę gadać głupoty, ale raczej nie. Sprawdziłbym to nawet może. Wpiszmy. Wpiszmy, słuchajcie, Siemens, jaki to był model. Mam cały monitor przechwycony, więc będziecie widzieć, co robię. EQ700, zaparzacz, wpiszmy. Siemens. Coś mi się tu wydarzyło, coś mi się tu wyłączyło, słuchajcie, ale już. Ten zaparzacz do Siemensa EQ700. Tu widzicie standardowy zaparzacz do EQ6 i nie tylko. A tu, ten to jest standardowy, taki podobny konstrukcyjnie do Saeco, do Nivony, do Melity. Natomiast tu, kliknę w niego, żebyśmy go zobaczyli, co tam się otworzy, jakaś filtrosfera. Powiększmy go, da się. Hello? Klikam na OBS-ie, no to raczej się nie powiększy. To jest troszeczkę dziwaczna konstrukcja. Musicie mieć to na uwadze, słuchajcie. Zamykam. Wracamy do tego Siemensa. No, fajnie wygląda ekspres, nowocześnie. Czy coś dalej? Od razu mówię, bo tutaj na przykład nie wystąpiła żadna Jura. Film jest pod tytułem Przeglądamy promocję. Skoro nie wyskakuje Jura, widocznie jej w promocji nie ma. Jeszcze dojdziemy do 2 następnych sklepów. No dobra, tu już doszliśmy do Dynamiki Plus. Kończymy z Media Expertem. Szczałeczka, Media Expert. Oczywiście przypominam, to nie jest sponsorowane. Euro AGD. Tu już mam, widzę, ustawione. Ekspres automatyczny od najtańszego. Czy jakaś promocja jest tu zaznaczona? Promocja, jakaś super rabaty i dodatkowy rok gwarancji. To trzeba mieć na uwadze. I zaczynamy, słuchajcie. Nivona. Ta Nivona, gdzie mleko trzeba spieniać osobno. Tu tam się akurat nie powiększa. Powiększa się. Czyli macie osobno mleko, osobno kawę. Mówiłem o tym w polecajkach. Ekspres wszystko mający, tylko musicie pamiętać, że musicie przesuwać kubek, czyli tu zaparzacie kawę, jedziemy na prawo, spieniamy mleko. Trzeba też dodatkowy przycisk naciskać, ten tutaj S. Przy serwis to jest, żeby się nagrzała grzałka, ponieważ jest jedna do spieniania pary, do spieniania mleka, do generowania pary. Lecimy dalej. Nivona Cube. Ciekawostka. Słuchajcie, to jest coś, czego nie znam. Wygląda, że to jest ekspres na kawę ziarnistą chyba, bo przed chwilą tak gdzieś zerknąłem na to, przed nagraniem, widziałem to. Widzicie, sypie się kawę. 2153 zł. Nie znam tego ekspresu. Tu oczywiście jeszcze też macie jakąś promocję, 2 raty gratis, więc po ratach zapłacisz tylko w ratach zapłacisz tylko 2010. Gwarantują dostawę przed świętami. No powiem wam, że super ten ekspres wygląda designersko. Właśnie, tego słowa mi brakowało, jak mówiłem, stylowo. Super ten ekspres wygląda designersko. Jakiś tutaj ekranik na górze. Ale w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Tu jest jakiś uchwyt, tu się parzy kawa, nie wiem o co tu chodzi. Jeśli macie ten ekspres, albo kupiliście go, dajcie znać, albo przyjdźcie do nas na grupę na Facebooku. Link macie w opisie każdego filmu. Pokażcie, o co tu chodzi. Bo tu jakieś widzicie, coś tutaj taki kejkuś kawowy siedzi. Jakoś jest tu, nie wiem w ogóle
ogóle o co chodzi w tym ekspresie? Nie chcę się tu teraz zagłębiać, wiecie, bo ten film się wydłuży, już mamy pewnie z 15 minut. Mamy kolejną wersję Nivona Cube. Model 4106, 2000 zł. Ciekawe, muszę zgłębić ten temat. Tu mamy kolejny jakiś model wyższy, z lepszym pewnie menu graficznym tej Nivony, której też ja to nazywam szuruburu na boki. Pozdrawiam, Szymon. Trzeba tą filiżanką wachlować, a tu mamy ten ekspres, który wam w polecajkach też pokazywałem, czyli już ta Nivona wszystko mająca. Ładne graficzne menu, 2 pokrętła, to do spieniania. Nie, to jest do wody gorącej. Czekajcie, niech ja się temu przyjrzę po niemiecku. Tu już chyba mleko jest... Tu też wygląda, że jest ręczne spienianie, ale z głowicy. No ale prawdopodobnie chodzi o to, że już tutaj wężyk wchodzi wam do kartonu z mlekiem. Cena, jedna rata gratis, czyli 2,374 w ratach, 2,500 bez. Chcę teraz już tak tutaj przekartkowywać, nazwijmy to, te kolejne sklepy. Smek, ten fajny, 3000, też jest tutaj, gwarantują dostawę przed świętami. Czy tu też jest ta promocja ratalna? Spójrzmy. Tak, 2 raty gratis, czyli 2,730 finalnie. Przypominam, przeglądamy tylko promocję. No i tu wchodzimy w latę Go, 5444, wysoki model z ekranem, z wyświetlaczem, z dużą ilością tutaj kaw zaprogramowanych, 3000. I ta Nivona taka też bardzo popularna, słuchajcie, 3000 zł. Czy to są promocje? Pewnie tu jest dodatkowy rok gwarancji. Gdzie to jest napisane? Tak, dodatkowy rok gwarancji na wybrane ekspresy do kawy Nivona. Pamiętajcie, że większość tych promocji nie tyczy się, jeśli bierzecie fakturę, bo to jest konsumencka promocja. Musicie to sprawdzać, bo bardzo często jest tak, że jak chcecie wziąć fakturę, to się nagle okazuje, że te promocje nie obowiązują. Miejcie to na uwadze. No i tu lecimy dalej. Tu jest taka sama Nivona, to właściwie funkcjonalności są podobne, tylko ona jest designersko taka ładniejsza. Moim zdaniem ma zintegrowaną, ekran ma zintegrowany z głowicą. No tak to wygląda. 3200, jedna rata gratis, 3040 zł. To mamy przejrzane. No i dalej już idziemy w wyższe modele. Nivona. Pokaż więcej produktów. Tu już wchodzimy w 820, 825. Słuchajcie, tu już jest z tym takim dużym panelem 930 Nivona. No to już jest kombajn. Ona ma tu dodatkowy spieniacz, silniczek taki spieniacza. Kawał maszyny, no ale i cena zacna. Jedna rata gratis, czyli 4844,05 przy braniu na raty. Idzie dalej, tu jeszcze większy ekran, widzicie, tu już Netflixa ciekawe, czy się da zainstalować na tym ekspresie. No i wchodzimy w największy ten kombajn Nivony, 10040, 10 000 złotych. Kawał maszyny, 2 razy naprawiałem ten ekspres. To tu chyba jest ten silniczek spieniacza, taki regulujący temperaturę i poziom spienienia mleka pod ekranem. Kawał maszyny. Ja o Nivonie wiecie, że mam dobre zdanie. Ma swoje problemy ostatnio, ale nie są to jakieś bardzo poważne problemy. Tuśmy pojechali od najtańszego. Dobra, Euro AGD. Miłego. Mediamarkt. Teraz tu się muszę jakoś odnaleźć. Produkty AGD małe. Ekspresy ciśnieniowe. Zaczynamy tutaj przyspieszać, słuchajcie, bo się robi mało czasu. Tak jak mówiłem, kolejność tych sklepów jest przypadkowa. Promocja, szukamy promocji. A tu nie ma promocji. Tu są funkcje. Sorry, że tak nie patrzę na was, ale wiecie, no mam tutaj ekran, na którym patrzę. No dobra, to po prostu zróbmy nie popularność, tylko cena rosnąco, bo tu nie widzę nigdzie zakładki promocja. Jeszcze się przyjrzę. Ekspres automatyczny ma być. Ciśnienie i tak dalej, pokaż. Ceny musicie porównać sobie, słuchajcie, sami. Nie będę robił zestawienia. Od najniższej, czyli cena rosnąco. I zaczynamy. DeLonghi Dynamica Ecam. Zniknęło, ale miały nie być kapsułkowe. Hello, automatyczny. Na kawę w ziarnach. Dobra, tego nie zaznaczyłem, dlatego mi kapsułkowce pokazał. Powinienem już mieć dobrze. Od najtańszego. Ciśnieniowy. DeLonghi Dynamica Ecam 350-55B. Czyli to jest ekspres DeLonghi Dynamica standardowa. 2500 zł. Tu jakichś promocji za wielkich nie widzę, słuchajcie. Dobra. Wycofujemy się. Krups 3700. Ekspres ciśnieniowy Saeco Granaroma 4000 zł. Często mnie pytacie o ten ekspres, a ten ekspres do mnie nie trafia, albo nie kojarzę, żeby trafiał. Wiem, że w tych ekspresach też, każdy ekspres, słuchajcie, ma swoje problemy. Ostatnio ktoś na grupie u nas na Facebooku, przypominam, link macie w opisie, o ten ekspres pytał.
Nie pamiętam już o co chodziło, ale po to ta grupa jest. Przyjdźcie, dołączcie, tylko pamiętajcie, czytajcie dokładnie jak dołączacie, odpowiedzcie na 3 trudne pytania. Jednym z nich jest jak mam na imię, drugie gdzie jest, mieści się serwis i zaznaczcie akceptację zasad grupy. Na tej grupie właśnie takie pytania powinny się pojawiać, nie w komentarzach na YouTubie. Oczywiście za wszystkie komentarze dziękuję, ale to na grupie sobie pomagamy. Tam jest już naprawdę fajna społeczność, prawie 2000 osób, tych postów jest masa. Tam na pewno ktoś wam pomoże. No, jakby zrzeszamy tam użytkowników ekspresów, serwisantów, pasjonatów kawy. Jest wesoło, jest fajnie, ale jest merytorycznie. Pilnujemy tam porządku, także z tego miejsca podziękowania dla wszystkich moderatorów. Psycho gra na Roma 4000, raty online i 6 miesięcy nie płacisz. To jest chyba jedyna promocja, bo nigdzie tu nie widzę nic więcej na ten temat. Cofam. Miało być cena rosnąco, a mi ustawił według popularności. To cofam. Cofam jeszcze raz. Dobra, teraz jest dobrze. Magnifica S. Ekspres, słuchajcie, niezniszczalny. Znaczy oczywiście on się prędzej czy później zepsuje, bo to jest naturalne zużycie, ale to jest naprawdę dobra maszyna. On ma manualne mleko. Można go znaleźć, mam wrażenie, taniej. Taka jest cena w Mediamarkcie. Nic dodać, nic ująć. MPM, nie wypowiadam się. DeLonghi Magnifica Evo. To jest też ciekawa maszyna. Zobaczmy jak ona wygląda. Czemu tych zdjęć nie da się powiększać? Czy da się, tylko ja nie umiem. O. No to taka prosta konstrukcja. Magnifica Evo to jest taka... Magnifica Start, przepraszam. Taka trochę wybajeżona edycja Magnifica S. Nie znam tego ekspresu, słuchajcie. Magnifica Evo, pewnie jakieś wyższe wersje z panelem, pewnie z ekranem. Beko, nie znam kompletnie tej firmy. W żadnym wypadku. Philips 2200, czyli najniższy model Latte Go z podwieszanym już dzbankiem spieniającym 2000 zł. Magnifica Evo, jeszcze jakaś wyższa wersja, słuchajcie. Philips EP2334 2000 zł. No Philipsy wiadomo. Siemens EQ300 2000 zł. Mnie się ten ekspres nie podoba, ale jakby o gustach się nie dyskutuje. On jest taki trochę plastik fantastik, słuchajcie. No ale ma swoich zwolenników, trafiają do mnie, chociaż on chyba też jest z tym, tak, on też jest z tym zaparzaczem takim dziwacznym. Ciężko mi się wypowiadać. Pamiętajcie, o gustach się nie dyskutuje. Mnie się pewne ekspresy nie podobają, moim klientom się podobają. To jakby, no, jest po to powiedzenie, o gustach się nie dyskutuje. DeLonghi Ecam 22061W, Magnifica Start biały. Białe ekspresy są fajne. To pamiętajcie, jeśli on będzie stał blisko kuchni, o tym musicie pamiętać, to trzeba naprawdę o niego dbać, bo żółkną te plastiki. Wiem to po klientach, no ale generalnie jak będziecie o niego dbać w normalny sposób, to się nie wydarzy. Lecimy dalej, ale tu Mediamarkt z promocjami słabo stoi. Ja tu nie widzę promocji. Tu jest jakiś testuj, otrzymaj e-booka. Dobra, słuchajcie. Kończymy ten przegląd, bo robi się długo. Conesso widziałem dzisiaj. Właśnie dlatego trafiło tu jeszcze Conesso, bo wcześniej o nich nie myślałem. Pozdrawiam. Kupowałem tam czasami u was części do Lelitów, ale Lelitów już nie naprawiam. Rodzaj ekspresu automatyczny. Widziałem, że ta Solo Melita, czyli ekspres najbardziej przeze mnie polecany, nawet może wpiszmy Melita Solo, to z tego względu jeszcze tu dorzuciłem Conesso, chociaż to duży sklep, słuchajcie. Melita Solo była tu najtaniej. O, jest promocja, dlatego chcę to pokazać. To nie jest reklama Conesso, płatna, ja to robię po prostu informacyjnie. 1300 zł na ten moment w tym kolorze tą Melitę znalazłem u nich. Bo gdzieś w tym kolorze ta Melita rzeczywiście, jak to cofnąć, występuje w tej cenie prawie tam 1600, tutaj akurat jest 1700-1600 zł. Promocje. Dobra, no tą Melitę, jeśli pijecie czarną kawę albo nie chcecie korzystać z mleka automatycznego, to tak jak powtarzam, Melita Solo, Melita Purista, która była wczoraj na live, zapraszam, link macie w opisie. To są naprawdę fajny wybór w dobrych pieniądzach. I teraz zobaczmy, promocja, ekspresy. My rozmawiamy tu o automatach, tu nam się pojawi Jura, słuchajcie. Tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć ekspresy, rodzaj ekspresu automatyczny, ciśnieniowy automatyczny. O, fajnie ta strona działa, podoba mi się strona Conesso. I układamy, ostatnie już tutaj, już kończymy, już was nie męczę, słuchajcie, przed świętami. Sortuj po cenie rosnąco. No szukamy promocji, to szukamy od najtańszych, tak?
DeLonghi Magnifica Ecam, outlet stan idealny. No tutaj ciężko się wypowiadać, 1040 zł, outlet stan idealny. No należy wierzyć oczywiście, ale to nie jest nowy ekspres prosto z pudła. Philips EP 1200, 1269 zł, ale to jest właśnie ten, o którym mówiłem na początku, czyli on w ogóle nie ma opcji mleka, on nie ma w ogóle opcji pary, najprostsza konstrukcja, więc wydaje mi się, że ten, który wzięliśmy w Media Expercie chyba na początku, za 969 zł, z tego co pamiętam, z parą tutaj, z dyszą pary, jest lepszym wyborem. No, wiadomo, każdy sklep ma inne promocje. Karta podarunkowa to mnie nie interesuje. To jest ta solóweczka, ja tak zawsze na nią mówię, czyli Melitta Solo E950 203 srebrno-czarna za 1300 zł. Tu mamy za 1300 zł ekspres Philips EP2224 przez 40. No przelećmy przez te promocje, słuchajcie. Tu jest z outletu jakiś... Outlet to pewnie zwroty konsumenckie, poprawcie mnie jeśli się mylę, albo jakieś rozpakowane, uszkodzone paczki, one są pełnoprawne. Z tego co wiem, gwarancja na nie też jest pełnoprawna. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Zasycha mi w gardle, wiem, już narzekacie, że dużo gadam. No gadam dużo, tak mam, słuchajcie. Solóweczka czarna, 1369 zł. Piano Black, musicie pamiętać. Tu kolejna, to jest chyba, tak wygląda mi, że to jest jakaś matowa. Odświeżona wersja jednego z najmniejszych automatycznych ekspresów do kawy. Tak, pamiętajcie, Melitta Solo to jest bardzo wąski, 20 cm szerokości ekspres. Trochę długi, ale jak macie mało miejsca tak na boki w kuchni, no to jest ideolo. Philips to już było, Melitta Purista. To jest ta, którą wczoraj widzieliście na live'ie. Bardzo podobna do solóweczki. Różni się tam, chyba ma więcej przycisków, aż nawet to sprawdźmy. Tak, tu macie tylko kawa, podwójna kawa, moc kawy i serwis. Tu macie jeszcze dodany przycisk taki z serduszkiem. Nie będzie tego pewnie widać, a może. Pewnie tu jakieś ulubione kawy można sobie, albo ulubioną kawę sobie można zaprogramować. Nie znam obsługi tego ekspresu aż tak, żeby się wypowiadać. No i dalej wchodzimy. Melitta Solo and Milk, czyli z manualnym spienianiem mleka, 1700 zł, też dobra cena. Tak jak oglądaliście moje polecajki, Melitta i Nivona to są najbliższe memu sercu w tej chwili ekspresy. Laticia OT F30 z automatycznym mlekiem, widzicie, tu już jest wężyk, 1850 zł, naprawdę fajna promocja. Tu mamy Puristę jeszcze, naprawdę fajna promocja, bo macie za 1849 zł, macie pełnoprawny ekspres z tak zwanym One Touch Cappuccino. Naprawdę, tak jak polecam solóweczkę, to mogę też polecić tą Laticię OT. Dalej idziemy, pójdźmy w jakieś Gadzia, nie znam firmy Gadzia, to jest chyba firma w ogóle połączona jakoś tam właścicielsko z Saeco, ale nie chcę się mądrzyć. Dalej będą Nivony, no zobaczmy chociaż ceny, bo tak uciekłem od tej Nivony, bo już ją widzieliśmy, ale zobaczmy ceny. Nivona 1950 zł, 560. DeLonghi Dynamika z manualnym spienianiem, to jest ta taka uproszczona wersja dynamiki. Melitta Laticia, Melitta Avanza, nie znam, ale nie ma One Touch Cappuccino jak widać. Gadzia, Nivona. Chcę wam to po prostu pokazać, więc przejedźmy to. Caffeo Passione OT to jest bardziej taki kwadratowy ekspres w stosunku do solóweczki. On jest bardziej taki, nie jest aż tak wąski, tylko jest taki bardziej, nie jest to kwadrat, ale prawie kwadrat. Nivona 769, możecie sobie porównać ceny. Nivona 790 Outlet. Ale zróbmy tu jeszcze, tak już kończąc ten przydługi wywód Coffee Doktora, to odwracając temat, ja wam na koniec jeszcze raz, mimo że były polecajki, pokażę moje typy, akurat na przykładzie Conesso, bo ich mam otwartych, ale odwróćmy teraz po cenie malejąco, czyli od najdroższej dzidy. Tylko tu wchodzimy w ekspresy super automaty, więc je pomijam. Mamy tutaj tą Nivonę 1040, patrzcie, jest tysiaka tańsza niż w Mediamarkcie, co przed chwilą patrzyliśmy. Oczywiście wszystkie te ceny to podaję, pamiętajcie, to jest na dzień dzisiejszy, nagranie jest 19 grudnia 2023. Jura S8 7000, no Jura bardzo dobre sprzęty, cenowo drogie moim zdaniem, natomiast to są dobre sprzęty. W tych mniejszych z filmów, wiecie, są jakieś tam problemy z zaparzaczami, większe, mniejsze. Ciężko, wiecie, wyrokować, nie znacie, ja nie znam historii ekspresów. Może to jest wina tych zaparzaczy, może to jest wina użytkowania, nie chcę się tutaj, wiecie, nie chcę tutaj być sędzią w tej sprawie, bo to za mało danych. Nivona 960, ta co się śmiałem, że ciekawe, czy tu się da Netflixa zainstalować. Saeco Excelsis Deluxe plus kilo kawy, 5480 zł. Piękne są te Excelsisy, natomiast paru już do mnie trafiło, naprawy nie były tanie, ale
Jak weźmiecie rozszerzoną gwarancję, ekran dotykowy, naprawdę fajne są te ekspresy. Nivona 965, Melita F86 Cafeo Barista TS Smart 5000. Kawał maszyny. Designersko? Jak? Podoba wam się? Mnie troszeczkę tak nie pasuje ten... Powiększę ten obraz. Trochę mi ten ekran tutaj tak się za bardzo odcina, bo tak to jest wszystko ładne, dotykowe przyciski, ale za bardzo mi się ten ekran tu tak odcina. Takie jest moje zdanie, oczywiście powtarzam, o gustach się nie dyskutuje. Jura E8 Moonlight Silver, duża maszyna, 5000. Jura E8 Piano Black. Znaczy to nie jest duża maszyna, ona tu wygląda tak dostojnie. One nie są duże, nawet jedna stoi gdzieś tam do naprawy. I dalej już schodzimy, słuchajcie, Jura ENA 8 Full Nordic White, czyli to te mniejsze ekspresy Jury. Melita. Dobra, słuchajcie. Moje typy, powtarzam, było to w polecajkach chyba tydzień czy 2 tygodnie temu. Moje typy, słuchajcie, jeśli chodzi o ekspresy, to... Jeśli chodzi o czarną kawę, jeśli nie chcecie mleka robić w ekspresie, nieodłącznie albo Melita Solo, albo Melita Purista, bo to o tej Puriście to się dowiedziałem dosłownie niedawno. Czyli Solo Perfect... Melita Solo miało być. A gdzie jest Solo? Pewnie mam ustawione po cenie rosnąco. Ustawmy, już wam pokazuję. Czyli na przykład ta jest też wersja czarna. Melita Solo. Tylko czarna kawa. To jest moja polecajka. Jeśli jesteście fanami espresso, czarnych kaw, to. Jeśli chodzi o mleczne, to żeby już mieć ten problem z głowy, to tu gdzieś będzie Laticia. Melita. Mówię o Melicie. Zaraz przejdziemy do Nivony. Nie wiem jak to się pisze. Laticia. O, to jest mój strzał mleczny. Melita Laticia. Oczywiście to jest cena promocyjna, pamiętajcie. Gwarancja 2+1 rok. Czyli 3 lata gwarancji. Tam jest jakieś ograniczenie ilości kaw, ale ono jest rozsądne, pamiętajcie. 1849 zł za ekspres One Touch Cappuccino. Rewelacja. Jeśli chodzi o Nivonę, to właściwie model dowolny. Chciałbym tu mieć ekspresy. Nivona. Coś źle wpisałem. Ekspresy do kawy. Czekajcie, już się odnajduje. Marka Nivona, bo zginąłem na chwilkę. Marka Nivona. Też słuchajcie, no jeżeli chcecie budżetowo, to te ekspresy z tym mlekiem osobno parzonym, ale warto pójść powiedzmy w ten taki... Czy ten model 2600 zł, model 769, tu nie widać, ale tu powinien być wężyk. Ten wężyk wkładacie sobie do mleka, parzycie sobie cappuccino. Jak kończycie pracę ekspresu, ten wężyk ma tutaj gniazdo. Wkładacie ten wężyk, on go przepłukuje. To samo zresztą jest w Melicie. Przepłukuje, odparowuje. Wężyk oczywiście trzeba przetrzeć z zewnątrz albo opłukać pod kranem. Wszystko. Słuchajcie. Tyle gadulstwa mojego. Chciałem wam zrobić taki film jeszcze przed samymi świętami, żeby wam pomóc w jakichś tam rozterkach. Słuchajcie. Życzę wam wesołych świąt, ale jeszcze film będzie w sobotę i bez dubli pewnie będzie, skoro dzisiaj jest film. Jak nie jutro, to w czwartek. Przypominam o kawie. Jutro jeszcze przychodzi dostawa, więc dla spóźnialskich, ale tam już mało slotów zostało. Czerwona. Oczywiście widzę się w odbiciu lustrzanym. Czerwona. 60% arabika, 40% robusta. Dobry strzał kofeinowy. Lekko gorzka, ale bez przesady. Zielona. 85% arabika, 15% robusta. Zbalansowana. Też nie jest słaba kofeinowo, ale słabsza. Żadna z tych kaw nie jest, słuchajcie, kwaśna. No i tyle. Nagadałem się. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to wam dziękuję. Mam nadzieję, że komuś tam pomogłem. Jak przynudzałem, to przewijajcie sobie. Widzimy się w następnych filmach. Mówił do was Bartek z Rudolfem na bombach. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia na Bez Dubli, a na pewno na sobotnim filmie. No live'a z oczywistych względów w poniedziałek nie będzie. Filmy w przyszłym tygodniu raczej tak, ale to jeszcze w sobotę. Wszystko poinstruuję i objaśniam. Kończę ten przydługi występ. Jak się podobało, dajcie łapę w górę. Dajcie subskrypcję. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć.